nagrywa. A ile już sekund nagrało? 4. Wtedy ile nagrywało? Przestawało? 7. To sprawdzę za 3 sekundy. Pokój dobro. Pokój dobro. Dziękujemy Wam za Wasze pytania, za to, że nas jeszcze oglądacie. Wciąż. Zbliżamy się do 200 odcinka, nie wiem, jakiś tort kupimy. W każdym razie pytanie dotyczyło właściwie sytuacji osoby, która jest sama. Sama nie po ślubie. Tak, po ślubie kościelnym. Odszedł mąż, zdradzał, no i co teraz? Ja myślę, że to w ogóle warto, abyśmy nadmienili przy okazji tego tematu. Różne przypadki, różne sytuacje, które mogą właśnie zdarzyć się, no właśnie. No bo wiadomo, to są sytuacje w ogóle bardzo indywidualne i trzeba by pewnie wiele z tych przypadków osobno rozpatrywać, ale ogólnie byśmy się zajęli sytuacją i potem nawiążemy do pytania rozwiedzionych w kościele. Czyli pierwsza sytuacja to jest wtedy, kiedy nie ma ślubu kościelnego, był ślub cywilny, oni się rozwodzą. Natomiast właściwie to jest tak samo jak przy ślubem cywilnym. Tak? Czyli właściwie są wolni, obie strony są wolne. Korzystają z sakramentów. Nie było węzła. Jeżeli nie żyją w kolejnych sakramentalnych związkach. Druga sprawa, był ślub kościelny. Pary się rozeszły, powiedzmy nawet rozwód. Tak? I te strony żyją w czystości, to znaczy dochowują przysięgi małżeńskiej. Oczywiście rozejść się mogą, to jest kwestia separacji w kościele, myśmy już o tym odcinek nakręcali. Podejmowali próby bycia razem, to się nie udaje, jest jakaś czasowa separacja, czy nawet dłuższa. Wynika to chociażby z jakichś ze strachu. No różne są powody, prawda? Separacji. Zagrożenie życia, przemoc w rodzinie, niezdolność, powiedzmy, którejś ze stron do wspólnego życia. Różne te powody mogą być, ale osoby, małżonkowie rozchodzą się, żyją w separacji i żyją w czystości, nie wiążą się z nikim innym. Tak, zresztą musimy zobaczyć, że to wynika też z sakramentu małżeństwa, tak? Czyli dalej dochowują przysięgi małżeńskiej, jedność, prawda, wierność sobie. Natomiast różni to, że po prostu nie mieszkają razem, nie ma tej wspólnoty. No i takie osoby oczywiście też mogą korzystać z sakramentów. Tak, najlepiej jest to w ogóle dogadać sobie w sakramencie pokuty na forum wewnętrznym, jak ktoś ma jakieś wątpliwości, czy tak, czy nie, i tam ksiądz na pewno wyjaśni. I trzecia sytuacja to jest taka, kiedy osoby mają ślub kościelny, rozwodzą się i wchodzą w kolejny związek. Na przykład tam też mogą być dzieci i teraz ze względu na dobro tych dzieci i wspólną miłość nie chcą się rozejść, a, tak powiem, noszą na plecach jeszcze sakrament. Znaczy są związani węzłem, tak? Węzeł cały czas istnieje, bo śmierć tylko rozwiązuje węzeł małżeński, jeżeli zaistniał. Plus małżeństwo właśnie zawarte i nieskonsumowane. Tak. I teraz jaka sytuacja jest tych osób? Ponieważ żyją w kolejnym związku niesakramentalnym, to ten związek wyklucza skorzystania z sakramentów, natomiast jak najbardziej są potrzebni w Kościele, są wezwani do życia religijnego, do wspólnej modlitwy, do przekazywania, jeżeli są dzieci, do przekazywania wiary dzieciom, do dawania przykładu, do uczestniczenia w rekolekcjach, do czytania Pisma Świętego, do pogłębiania tej wiary, życia chrześcijańskiego. Natomiast z tego względu, że są dalej w związku sakramentalnym, przynajmniej jedna ze stron wcześniej, to nie mogą korzystać z sakramentów, ponieważ de facto, jeżeli powiedzmy jest to mężczyzna, a żyje z drugą kobietą, to zdradza swoją żonę. Żyje permanentnie w innym związku. Nie? To znaczy te osoby żyjące w związkach niesakramentalnych, bo to niektórzy tak mówią, że są wyrzuceni z Kościoła, tak? Że Kościół te osoby potępia. Nic podobnego. Ani ich nie potępia Kościół, ani ich z Kościoła nikt nie wyrzuca. Organizowane nawet rekolekcje. Oczywiście, że tak. Osoby żyjące w związkach niesakramentalnych. Te osoby są wręcz zachęcane do jakiegoś głębszego życia duchowego, modlitewnego i cały czas żyjemy jakąś nadzieją, że w jakiś sposób ten ich problem, jakby na to nie patrzeć, problem zostanie rozwiązany, prawda? Może na zasadzie takiej, że któraś ze stron byłego małżeństwa, tak to nazwijmy, odejdzie do Pana, więc osoby będą, że tak powiem, wolne i tak, różne są możliwości, czy już podeszły wiek, prawda? Tak, ale jest jeszcze jedna forma. To już nawiązujemy konkretnie do pytania, kiedy właśnie Pani mówi, że
mąż zdradzał ją i ona teraz właściwie, czy aby być takim pełnoprawnym katolikiem, czy jeżeli chciałaby korzystać z sakramentów, to musiałaby być do końca życia skazana na samotność i jej dzieci też, a przecież miłość to jest piękne uczucie i mogłaby chcieć kogoś pokochać. Myślę, że warto zwrócić uwagę na to, że przede wszystkim to nie Kościół skazuje tę osobę na samotność. Kościół podaje pewną formę życia, na którą się godzą dwie strony. Tak? To jest forma życia w małżeństwie, gdzie dwie strony ślubują sobie wierność, miłość, uczciwość małżeńską. I teraz jeżeli jedna ze stron odchodzi, tak jak w tym przypadku, zrywa tę miłość poprzez grzech zdrady, to ona skazuje drugą stronę. Oczywiście to nie jest wina Kościoła, że mąż odszedł, tak? Tak. I to trzeba sobie jasno powiedzieć, że niedojrzałość jednej ze stron skazuje właśnie drugą stronę na cierpienie. Chociaż to nie było w zamiarze ślubu kościelnego, przecież mieli być razem. Zresztą tak sobie ślubowali, prawda? Tak. I teraz myślę, że nad czym się warto zastanowić, oczywiście to trzeba indywidualnie rozpatrywać. Czy jeżeli po zawarciu małżeństwa tak, okazuje się, że mąż zdradza żonę, bo próbuje ratowania tego małżeństwa, a wydaje się, że on jest jakiś niezdolny w ogóle do tego, aby żyć razem w małżeństwie. On wybiera właśnie nie wybiera tej wierności małżeńskiej, bardziej zajmuje się własną karierą na przykład niż rodziną. Robieniem pieniędzy, robieniem tak. Dokładnie tak. To być może występuje u niego psychiczna niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków w małżeństwie i być może zgoda, którą on wyraził na małżeństwo, ślubowanie, jest nieważna, bo on nie jest zdolny do tego. Właściwie ten fakt niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich sprawia, że nawet jeżeli on powiedział tak, no to de facto ten węzeł nie zaistniał. Tak, i tu przede wszystkim zachęcalibyśmy do tego, aby pogadać ze specjalistami w tej sprawie. To są prawnicy kościelni, trzeba by się udać do sądu kościelnego, najlepiej, przedstawić sprawę, pogadać sam z księdzem, który jest prawnikiem i on to wyjaśni właśnie, on jakby pokaże, czy w takim układzie można spróbować ubiegać się o stwierdzenie, że małżeństwo w ogóle nie zaistniało, bo jedna ze stron była niezdolna do małżeństwa. Niezdolna po prostu, nie? Także to byłoby to rozwiązanie. Natomiast jeżeli małżeństwo było ważnie zawarte, wszystko było ok, jedna osoba jest zdolna, druga osoba jest zdolna do utrzymania jedności w małżeństwie, wierności i tak dalej, i w trakcie małżeństwa nagle ktoś odchodzi, zostawia, no to niedojrzałość jednej ze stron nie jest powodem do tego, aby Kościół zmienił naukę na temat nierozerwalności małżeństwa, jedności, na temat walki o świętość tego związku, o jego nierozerwalność, aby być razem do końca. I wtedy faktycznie, jeżeli taka sytuacja by zaistniała, być może nie, natomiast jeżeli tak, to aby móc korzystać z sakramentów, trzeba dochować przysięgi małżeńskiej, czyli żyć w czystości, wierności. No i de facto w jakiejś formie samotności. Tak jest. Oczywiście to nie wyklucza posiadania jakichś znajomych, przyjaciół, spotykania się, odwiedzania. To nie oznacza, że taka osoba ma teraz zamknąć się w swoim domu i prawda, jakoś całkowicie zrezygnować z życia towarzyskiego, czy nie mieć nawet przyjaciół. Ale no, trzeba mieć świadomość, że węzeł nadal istnieje i te zobowiązania małżeńskie, mimo że małżonek odszedł, czy współmałżonek odszedł, no one nadal istnieją. Pokój i dobro. Pokój i dobro.